Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje i dzisiaj będę wspominała Wam, jak powstawał mój serial Całkiem nowa baśń. Serial wspominam dlatego, że mam zamiar zrobić zupełnie nową produkcję, a w zasadzie taki mój projekt artystyczny związany z naszymi strachami. Strachy to ja sobie tak roboczo nazwałam moich bohaterów, to są postacie inspirowane naszym folklorem słowiańskim, takie postacie jak żmij, chobołd czy strzyga. Myślę, że na koniec tego filmu Wam taką zajawkę zrobię, kim są te postacie, ale najpierw wspominamy sobie to, jak powstawał mój serial animowany pod tytułem Całkiem nowa baśń. Po pierwsze, musiałam mieć zapisane oczywiście, mieć przygotowany scenariusz albo pomysł na ten serial w zeszycie. Po napisaniu scenariusza do serialu powstał tak zwany storyboard, czyli scenariusz rysunkowy, gdzie rysowałam sobie takie ramki i pod spodem pisałam dialogi bohaterów, które na przykład miałam już przepisywane z opowiadania z zeszytu i wymyślałam sobie mniej więcej, jak postacie będą zachowywały się na ekranie. Historię podzieliłam na 11 odcinków i każdy odcinek jest powiązany z następnym. W pierwszym odcinku poznajemy głównych bohaterów, którzy w tej wersji historii trafiają do magicznej krainy zamieszkałej przez strachy, czyli nasze postacie z mitologii słowiańskiej. Potem będą one miały jakieś zadanie do wykonania i to wszystko dowiadujemy się w serialu. Kiedy już mam narysowany na komputerze lub odręcznie nasz rysunkowy serial, możemy przystąpić do rysowania bohaterów. Ja w tej animacji posługiwałam się taką techniką, że bohaterów zwierzęcych starałam się rysować jak pełna animacja, czyli animację całego bohatera. Nie wycinanka, ale cały bohater. Dobrym przykładem jest tutaj sroka Tosia. Inaczej było z ludźmi lub ze strachami, które przypominały swoim wyglądem troszeczkę ludzi anatomicznie, gdzie czasami byli oni rysowani jako cała postać lub wycinanka. Po wykonaniu odręcznych rysunków, takich na razie szkicowych, musiałam to wszystko oczywiście pokolorować, dodać na tle i kiedy już miałam jakby narysowany serial, to też starałam się zebrać głosy od moich znajomych, którzy zechcieli być właśnie tymi postaciami w tej fabule. Następnie, kiedy otrzymałam właśnie dialogi, mogłam oczywiście sobie obrobić to audio i dodać do gotowych odcinków. Praca nad jednym odcinkiem serialu trwała miesiąc. Wiem, że jest to prosta animacja z bardzo prostym ruchem, ale z racji tego, że byłam jako po prostu jedna osoba rysująca w zespole, bo reszta osób oczywiście wolała udzielać się głosowo, to tak naprawdę nam zeszło tyle czasu. Cały serial oczywiście został zamknięty w 11 odcinku, gdzie mamy finałową historię nad morzem. I ten 11 odcinek to jest taki dodatkowy, bo w zasadzie tajemnica wyjaśnia się w 10. Ten film powstał dlatego, że z jednej strony chciałam Wam przypomnieć, jak powstaje serial animowany, że najpierw mamy go na papierze, potem możemy rysować naszych bohaterów, potem tych wszystkich narysowanych bohaterów, niezależnie czy robimy wycinankę, czy robimy bardziej szczegółową animację, no ale musimy to pokolorować, zrobić oczywiście tło. I tutaj w tym serialu, jeśli chodzi o tło, to było dużo zabawy, bo od 5. odcinka pojawiają się prawdziwie istniejące miejsca. To znaczy mamy centrum Warszawy, mamy te biurowce charakterystyczne, mamy jedno z osiedli warszawskich, mamy nawet scenę w metrze i to trzeba było wszystko narysować. Dla ciekawostki tylko powiem tyle, że samo narysowanie Pałacu Kultury i Nauki zajęło mi tydzień, więc tyle jest pracy po prostu nad samą scenografią do animacji, a co dopiero mówiąc na rysowaniu bohaterów.
Zachęcam Was do obejrzenia serialu, zapoznania się z tymi bohaterami i na koniec filmu bonusik, bo to jest związane z moim nowym projektem, że będę tworzyła nową historię, gdzie będą strachy, czyli nasze postacie mityczne, ale tam historia będzie zupełnie inna. Jednak jeśli chcecie się dowiedzieć, o co chodzi dokładnie z tymi strachami, to śledźcie moją stronę abcarte.pl lub profil na Facebooku abcarte lub właśnie kanał na YouTubie Projekt Justy, bo będę Wam w kolejnych filmach lub w kolejnych właśnie postach lub śledźcie grupy tematyczne różne, na przykład Faza Animation, tam też się udzielam i będę Wam dawała więcej wskazówek na temat tego nowego projektu. Na sam koniec w bonusie, jak obiecałam, wyjaśnię Wam, kim był Żmij, Kobold, Zmora, może tyle postaci jednak, żeby nie było za dużo, że wszystko zdradzam. Żmij to jest legendarna postać mityczna, słowiańska. Troszeczkę byśmy go nazwali smokiem albo wężem, który pojawia się w chmurach, może zionąć piorunami. I żmij, spójrzcie, mamy takie zwierzątko, nazywa się żmija. Żmij to jest taki stwór, który również mógł strzec różnych skarbów. Tymi skarbami mogły być zboża, tymi skarbami mogły być klejnoty. Wraz z nastaniem epoki takiej innej, że przyszło na nasze ziemię chrześcijaństwo, to słowem wielki żmij czasami określono szatana, węża. Żeby móc wyhodować żmija dla swoich potrzeb, to trzeba byłoby znaleźć węża, żmiję, i jeśli ta żmija miała 100 latek, to po prostu stawała się ogromnym pioruniastym wężem o imieniu Żmij. Żmija to jest mały żmij. To było tak groźne stworzenie, że nawet nasi przodkowie na najgroźniejsze zwierzę, które po prostu mogli zobaczyć, nazwali żmiją. No bo w dawnych czasach, jeśli żmija kogoś ugryzła, no to skazywała na śmierć. Surowicy nie było. Przypominam, że żmija jest jadowitym wężem. Kolejnym bohaterem fantastycznym byłaby Zmora. To jest stworzenie, które wywołuje koszmary albo po prostu również kłopoty z oddychaniem, no bo Zmora i Mara mogły nam usiąść na piersi i powodować to, że na przykład mieliśmy duszności albo jakieś choroby. Zmora mogła przybierać postać różnych zwierząt, na przykład kotów, i dlatego Zmora w mojej animacji ma kocie uszy. To taka ciekawostka. No i myślę, że jeszcze jeden taki bohater, mówiłam o żmiju, mówiłam o Zmorze, to może Kobold. Kobold, czyli inaczej możemy to podnieść do chowańca. I to jest takie magiczne zwierzę, a diabelne, piekielne pochodzenie Kobolda również potem przemianowano na diabełka. I ten diabełek pokazuje się w postaciach zwierząt. Zawsze ma płomienie na swoim ciele. Kobold jest ponoć wytłumaczeniem pewnego zjawiska społecznego, że jak na przykład było dwóch mieszkańców, jeden był bogaty, a drugi biedny. No to ten bogaty niby rzekomo mógł mieć kobolda, to znaczy ten kobold mógł podkradać bogactwo innym dookoła i przynosić do swojego właściciela. O tym, jak można było zdobyć przychylność kobolda, to będą w kolejnych odcinkach, bo kobold jest bardzo ważną postacią nie tylko dla serialu Całkiem nowa baśń animowanego, ale także dla nowej historii komiksowej, którą mam zamiar zrobić. Jeśli nie opowiedziałam Wam o wszystkich bohaterach, to wybaczcie, nie mam zamiaru Wam zdradzać, ale myślę, że Żmij, Zmora i Kobold na sam start tej historii wystarczy. I to tyle w tym odcinku z cyklu Justa Animuje. Zapraszam Was do oglądania kolejnych. Pa!